proszę Państwa, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. No w dzisiejszym odcinku mam przyjemność przedstawić Wam Dacia Logan MCV. Samochód tani, prosty, wdzięczny, bardzo obszerny. Jest to chyba największy samochód z segmentu B, jaki widziałem. No ja prawie 2 metry wzrostu mam. To jest segment B. Zobaczcie, jaki ten wóz jest nawet wysoki. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, tak szybciuteńko. Zmierzymy ją raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Myślę, że będzie ciekawie. Takie auta też trzeba testować. Więc tak, mamy do czynienia z egzemplarzem z 2007 roku, także jest to przedliw. Pierwsza generacja Logana, która po prostu rozpoczęła ekspansję Daci w Europie. Wersja MCV, także kombi. Mamy tutaj naprawdę do czynienia z bardzo obszernym kombi. Jest to segment B. Ale rozstaw osi jest tutaj przykładowo taki, jak w Audi A6 C7, 2,9 metra między osiami. Samochód ma 4,5 metra długości. Od takiego normalnego Logana w sedanie jest dłuższy, ojejku, ze 30 cm chyba. I tak, jest to najbogatsza wersja Laureate, Leroy Merlin. W każdym razie najlepsze wyposażenie. I mamy tutaj najmocniejszy silnik benzynowy, jaki oferowany był w Loganie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, dobrze znamy te linie, te kształty. Auto wygląda z przodu, wygląda troszeczkę jak taki miejski samochód, jednak z boku troszeczkę jak taki minivan nawet, trochę jak kombi, cholera wie, trochę jak crossover może nawet. Taki bombowiec z wielką dupką. Mamy tutaj egzemplarz 5-osobowy, ale wersje MCV były też 7-osobowe. No, mamy tutaj najlepsze wyposażenie, najmocniejszy silnik benzynowy, jedynie tych 2 miejsc w trzecim rzędzie by tutaj brakowało, by był to full absolutny. Zwróćcie uwagę na te drzwi tutaj z tyłu, jakie one są długie, jaka tutaj w ogóle jest przestrzeń dookoła. No kołpaków akurat nie mamy, bo zostały skradzione. Złodzieja niestety nie możemy pozdrowić. Był kiedyś podobny samochód na kanale i też to była Dacia. Otóż mowa o modelu Jogger. Pojawił się u mnie, pojawił się na przejściu granicznym w Kołbaskowie, ale kurczę, to jest taki... No Jogger wywodzi się z Logana MCV, to jest taki pionier. Mamy tutaj częściowo polakierowane zderzaki w dolnej części. Tutaj z zewnątrz mamy też dość sporo plastikowych, takich ordynarnych elementów. O, proszę bardzo, ale grill jaki jest chrom, taki lekki, hashtag premium, lekki, tak cichutko wypowiedziany. Znaczek. Xenonów, ani LEDów wycinających, czy tam matrixów, projektorów tutaj nie ma. Za to jest podniesiony dach oraz konkretne relingi, kawał relinga. Wiecie co, Loganem tej generacji pierwszy raz dzisiaj będę jechał, ale podejrzewam, że jest to taki raczej surowy bardzo samochód, ale bardzo fajnie też nadający się do roboty. Wóz tani w eksploatacji, którego aż tak też nie będzie z drugiej strony szkoda. Zobaczcie na to. Otwieramy bagażnik. Proszę bardzo, tak się otwiera i dla wielu będzie to spora zaleta. Tutaj jeszcze otwórzmy. Na przykład jak tutaj rozmawiałem z właścicielem, którego serdecznie pozdrawiamy, to powiedział mi on, że po prostu Joggera by już po tym Loganie nie kupił, ponieważ właśnie bagażnik jest do góry otwierany i to mu by przeszkadzało w codziennym po prostu użytkowaniu tego auta w robocie. Jeszcze możemy sobie bodajże jakoś tak odchylić, żeby to jeszcze szerzej było, po prostu wypięte z zawiasu. Cyk, normalnie. Ale zobaczcie, wchodzi, pyk, jest wszystko ok. Jest surowo strasznie. Tutaj plastik, tutaj też jakaś kieszonka, spoko. Bagażnik jest tutaj olbrzymi. Od razu widać, że może być to samochód 7-osobowy, bo na przykład zobaczcie, jaki tutaj jest uskok. Tutaj wtedy są fotele składane. I tutaj musi być jakieś miejsce na nogi, no to dlatego tak jest. Bagażnik. I to do tej roletki. Ma tutaj 700 litrów pojemności. 700 litrów. Ale wiecie, tą roletkę też możemy sobie chyba bodajże tutaj zaczepić, albo jakąś siatkę tutaj trzeba dać, czy coś takiego, by sobie odgrodzić przestrzeń bagażową od pasażerskiej, tak aż po dach. No i wtedy możemy tutaj się załadować naprawdę bardzo konkretnie. Taki miniwanik, no. Ale dźwięk, no to jest też jak G-klasa. I cyk. Mechanicznie jest ok. Wiecie, Daci to ma działać, a nie brzmieć. Jakieś takie pitolenie. No, tutaj twardo. Wszystko jest prawie twarde. Nie, to też jest twarde. Myślałem, że chociaż to będzie miękkie, ale to jest tylko materiał na plastiku.
Tutaj bies też surowno strazi, ale to jest właśnie to. Takie samochody też bardzo lubię testować. Kanapa, no taka nawet miękka, muszę przyznać, wejdziemy. Fotel z przodu wyregulowany jest pode mnie, a ja mam 198 cm wzrostu. I o dziwo, jako tako się tutaj mieszczę jeszcze. Ja pierniczę, to jakby tutaj jeszcze z tyłu osoby siedziały, to jakieś takie po 170 cm też by tutaj dało radę się zmieścić. Miejsca na głowę jest tutaj pełno, bo można sobie tak jechać. Jeśli chodzi o feature'y z tyłu, no to mamy korbotronik, mamy klamki, że możemy na przykład wyjść z samochodu, mamy uchwyt na kubek i mamy tutaj kieszonki. Ciekawe, czy w biedniejszych wersjach takie kieszonki na przykład się tutaj znajdują. To w ogóle taka ceratka, jakby to nie jest tkaninka, tylko taka ala skórka niby. Podłokietnika tutaj nie mamy, są zagłówki, przestrzeń pasażerska z przodu. Tak to wygląda. Przejdziemy tam. Ale też ten sufit, jaki to jest podniesiony, tak jak taki, nie wiem, buso-osobówka. Osobówka i bus to osobus. Nowy segment pojazdów, osobusy. Super jest, ale będzie próba. Boczek drzwiowy z przodu, identycznie tak jak z tyłu. Tutaj proszę próg Dacia. Tu nie jest to naklejka, ale jest. Nie trzeba było jej przecież robić, jakby tutaj jeszcze księgowi tak naprawdę docisnęli ostrze, ale jest. To jest, proszę Państwa, gest. Fotele. Auto ma 117 000 kilometrów przebiegu. Właściciel sobie je ściągnął z zagranicy i sam zrobił prawie 20 000 już. Nic się z tym samochodem mu nie działo. Jest to ogólnie bezawaryjny i bardzo wdzięczny samochód. A wiecie, co miał wcześniej przed tą Dacią? Golfa 5 1.9 TDI. Miał tak samo jak ja z B5 Passat. Cała taka przeprawa, aż w końcu zrezygnował i postawił na Dacie i jest zadowolony. Zresztą nawet jakby tutaj coś się popsuło, to przecież to śmiech na sali, koszta eksploatacji tego samochodu. Wejdziemy. Tak, tutaj z przodu mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą. Myślę, że jest ok. Kierownica czy jest tutaj regulowana? Czy jest tutaj regulowana? Fotele regulowane manualnie, kierownica nie jest regulowana, także auto pełnej kontroli, chociaż gdy tak spojrzymy na ten panel, klimatyzacja jest tutaj, także może w pełni panujemy nad tym, jak siedzimy za kierownicą, ale nad tym, co wdychamy, jak włączymy klimę, niekoniecznie. Ogólnie pełna kontrola nad wdychanym powietrzem jest wtedy, gdy nie mamy elektrycznych szyb, a tutaj są elektryczne, a korbeusze. Jest to spoko wersja, może odpalimy sobie. Proszę, takie nawiewy, troszeczkę jak we Fiatach, troszeczkę jak w Ferrari nawet. Widziałem, w Ferrari są podobne też. A włączymy sobie klimatyzację, a co? Kierownica oczywiście jest gumowa, miękka, taka troszkę jakby się lekko uśmiecha. Liczniki zdecydowanie poważniejszy klimat. Tutaj taki wyświetlacz, proszę zobaczcie, cyfrowo. I tutaj jeszcze, proszę bardzo, mamy komputer pokładowy. Prędkościomierz wyskalowany do 205 km na godzinę. Ciekawe, że nie do 210, bo to zobaczcie, 10 to by dalej musiało, 205. Też nie mamy tutaj czerwonego pola i co ciekawe, jeśli byśmy tutaj mieli diesla pod maską, to jak dobrze pamiętam, to ten sam jest zupełnie obrotowy, te same liczniki, tylko diesel po prostu nawet do 5 gdzieś się tak zakręci nam, tutaj trochę wyżej, a nie ma czerwonego pola. Jest uniwersalnie. Dwie poduszki powietrzne, tutaj też. I cyk, schowek, proszę bardzo. Wielki, chociaż twardy. Dekory srebrne. Przyciski. Ale designerski dźwięk. Proszę bardzo, to mnie akurat zaskoczyło. Gałęzi już tutaj bardzo długi. Zobaczmy. Skok nawet nie jest taki długi za to. To jest zaskakujące też, bo zawsze jak takich długich gałęzi już, to przeważnie jest taka wajcha, a tutaj nie, w granicach rozsądku. Oczywiście uchwyty na kubki, elektrycznie regulowane lusterka i ręczny. Wszystko jest jasne? To się cieszę, gasimy. Tutaj w ogóle jakaś subtelna regulacja reflektorów. Sporo tutaj jest takich subtelnych detali. Auto w takiej konfiguracji waży jakoś 1270 kg, także nie za dużo. A napędza nas tutaj wolno ssąca benzynka 1.616 zaworów, 105 koni mechanicznych, 145 Nm. Czekajcie, przepraszam, 148 Nm, zawsze te 3 N więcej. Silniczek ten świetnie nadaje się pod instalację gazową. Ten egzemplarz nie ma instalacji gazowej, także
naprawdę szacun. Jeśli jeździmy spokojnie, no to myślę, że w 8 litrach tak tutaj się wyrobimy. Jeśli byśmy jechali krajóweczką, no to tak 7 litrów, poniżej nawet troszeczkę 7 litrów powinno być tutaj zużycie paliwa. Tak? Nie jest to tak mało, ale też nie jest za dużo. Ale wiecie, no mamy najmocniejszą benzynę pod maską i z najbogatszym wyposażeniem maszyna, także taki top. Nie są to przelewki, zamykamy. Jeśli chodzi o osiągi, taki Logan MCV pierwszą setkę powinien osiągnąć w 11,8 sekundy. Przynajmniej takie są deklaracje producenta dla nowego samochodu. Tu mamy egzemplarz, no kilkunastoletni już. Skrzynia biegów manualna, 5-stopniowa. Silnik jest tutaj produkcji Renault, ale czy skrzynia Renault? Chyba też Renault. 1.616V. Zdradzę Wam, jaka jest tutaj wpisana prędkość maksymalna. Musicie patrzeć na ten napis, słuchaj, 174 km/h. Według GPS-u ja bym tutaj zdyszkę więcej pojechał chyba. No nie wiem, przekonamy się. Możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No dobra, to palimy bestię. Że ten soundcheck, czy ja wiem? O! Proszę bardzo. Tak prawdziwie, prawdziwie. A co kurczę, szczerze do bólu. Wolnossąca jednostka, nawet nie wiem, czy ta jednostka nie była w Lagunie jedynce, którą kiedyś miałem. 1.616, tam miałem chyba 107 koni mechanicznych, tutaj 105. Chyba to ten sam silnik. Możecie mnie sprostować w komentarzu, jeśli to nieprawda. Dobra, nawiewy poustawiane. Z tą naklejką jest to udowodnione naukowo i YouTube'owo, że samochody są szybsze troszeczkę. Cyk. Ole, torpeda. Lux torpeda. Można powiedzieć nawet. Dobra, klimatyzacja włączona. Na razie pojedziemy sobie na włączonej klimatyzacji. Jest dziś bardzo ciepło. Nawet nie wiem, czy komputer pokładowy ma tutaj temperaturę. Skasujemy zużycie paliwa. Kurczę, pieczone. Ciekawe. Jak? Tutaj? Tak jest. Jak w Mercedesie W220 tak miałem. Dobrze to świadczy o Daci. Jak w Mercedesie się S-klasie paliwko kasuje, zużycie paliwa. No i dobra, co tu się dzieje? Tutaj widzę, Jezus Maria, jakieś słabe miejsce z zaparkowania, proszę pana. Hyundai Elantra. Fajnie poszła Elantra kiedyś na próbie autostradowej. Byłem taką maszyną, znacznie więcej niż deklaruje producent. No zobaczymy, jak będzie w przypadku Daci Logan MCV. Zawsze te MCV, MVC mi się myli. Nie wiem dlaczego. No dobra. Yeah! No nie. Tutaj nie było DSG w łapie. Tutaj było z dwójki na trójkę takie SMG zrobiłem. Dobra, damy sobie 5. bieg. Na klimatyzacji. Patrzcie na klimatyzacji, jak mieli ten samochód. Jeśli to ten silnik, jak miałem w Lagunie, to w Lagunie chyba 210 licznikowe poszedłem. Ale ja jadę 70 km na godzinę, a jest ograniczenie do 80. Myślałem, że szybciej jadę. No, wrażenie prędkości tu jest niezłe, trzeba przyznać. Ale tutaj nie ma wygłuszenia. To nie o to chodziło w ogóle w Daci. To miał być tani, po prostu samochód do przemieszczania się, praktyczny, wdzięczny, solidny. I są Dacie solidne. W ogóle jestem pod wrażeniem. 2007 rok. A blacharsko bardzo fajnie ten samochód wygląda. No z tyłu, na tylnej klapie, z dołu coś tam widziałem. Ale no sorry, ja widuję Passaty B6 nawet. Fragmenty drzwi, nie pordzewieją, trzymają się czasami na listwach po prostu plastikowych. Plastik nie rdzewieje. Nie no, tutaj kulturka. Dobra, ściągam kamerę. Czy taka Dacia Logan będzie przypałowa, czy nie? Z tyłu czarne szyby. Tak nawet groźnie wygląda, tak szybko wygląda dość, jak na Dacia Logan. Próg zwalniający. Nie, myślę, że będzie bezprzypałowo, bez przypału. Boże, Toyota Prius zatrzymali większy przypał. Ty no, 174 wpisane, ja coś czuję, że więcej będzie, dobra. I ciśniemy. Odcinek bez ograniczeń prędkości. Niemiecka strona. 174, ciekawe. I 5. bieg. Cyk, wiatr dzisiaj mamy boczny.
Proszę Państwa, 169, tak lekko przyspieszamy. Nie, teraz pod górkę to nie będzie 170. 169 to już do drugiego wiaduktu tutaj osiągnęliśmy. Ale się też tak prawdziwie zaśmiałem. Prawdziwy śmiech, Prawdziwy silnik, prawdziwa próba autostradowa przede wszystkim. Co, tutaj będziemy jechać jakoś szybciej? Przekłamanie licznika, widzę tak 10 km na godzinę, no jest, ale to nic. Więcej niż 174 pojedziemy. Jak na razie sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. 13 litrów średnie zużycie paliwa póki co. To 140. Są tutaj wysokie obroty. Jak w lagunie, nie wiem czy to nie ta sama skrzynia. To jest 4402 obrotów przy 140. Przy 120 no będzie poniżej 4000, 120 no powinno być. Tak, 3000, no ja pierniczę, 3720. No mogłem wycelować. I 100. Dobra, jeszcze tak szybko za ciężarówką. Proszę mnie tutaj wyprzedzać i robić cień aerodynamiczny. 3041. Dobra, busą, damy się wyprzedzić busą. Mi się te Dacie, jak są w kombi, kojarzą z takimi, wiecie, karawanami, takimi przeprawami i wielkimi wyprawami. Nie, w sumie spoko. I to boczny wiatr jest, nie bujamy się jakoś tak. No może troszkę. Śmiesznie ogólnie tak przy niższych prędkościach się skręca ten samochodem. Jakieś rondo ciasne, jakiś parking. To wiecie, ten wóz jest długi, ma duży rozstaw osi dość. I siedzimy przede wszystkim tak bardziej z przodu. Więc jak skręcamy, to tak w bok idziemy jakby. Jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy limuzyną albo jakimś autobusem jechali. Mistrz lewego pasa, no nie. Niepotrzebnie puszczałem. Czasami mam wyrzuty sumienia. Dobra, Golf zjechał, ale męka była, by zjechał. Oj, pani, proszę pani. Tu zrobimy jedno kontrolne bujnięcie. Ja się boję, żeby kurczę odcinek specjalny nie był zajęty. Chociaż dzisiaj takiego dużego ruchu nie ma. Ja bym 290 chyba tutaj ładował. Nie, tutaj takie porządkowe bujnięcie. Zobaczymy, czy według deklaracji producenta na jakim równiejszym pójdzie. Kurczę, 11,8 zrobiła Dacia, mimo iż pełny bak paliwa praktycznie. No jest tak równiutko. No tak jest 172, 173, lekko z górki, no to już 175, 176. 177 nawet było przez moment. Ciekawe, czy by tutaj może dwie paczki załadował licznikowe? Aż się kurczę tak... Wjeżdżamy na odcinek specjalny. Jakiś busik mógłby przyspieszyć. Zrobiłby nam cień aerodynamiczny. Nie, już nie będziemy tutaj kombinować. No już powyżej takich 160 to już jest tutaj trochę bujanka. Paczka 8 licznikowe to tak ciężko, ale wciąż jest i to na równym. Dobra, ja tak lekko tutaj odpuszczam, bo wiem, że dużo się nie napędzę, a zawsze to troszeczkę lekkie odciążenie tego samochodu. No dobra, teraz już wpalnik jest. Za Hondą. Tyle, ile deklaruje producent, dokładnie 174. I tutaj będzie naprawdę piękne bujnięcie. Piękne. Dobra. Yeah! No. To 87 według GPS-u, prawie dwie paki prawie licznikowe taką da. Ale co tu się dziwić, skoro mamy do czynienia z stopową wersją, z najmocniejszym silnikiem pod maską. No panie,
Ja pierniczę, 13,2 litra średnie zużycie paliwa, także dość dobre. Patrzcie, jakbyśmy tutaj głaziutek mieli, byłoby naprawdę rozsądnie. Wiecie, może zużycie paliwa, no to wygląda na większe, ale gdybyśmy mieli, gdybyśmy to przeliczali na złotówki, nie na litry, no to proszę Państwa. Dobra, tutaj lekko tylko obniżę kamerka, ale szybko spada zużycie. 12,9 już. Designerskie kierunkowskazy. No i dobra. I lecimy. 2 i decha. O, mi się to kojarzy troszeczkę, nie wiem, z takim JDM-em chyba. Nie mam pojęcia dlaczego. Troszkę taki JDM, taka Dacia. Może z tego powodu, że po prostu jest bardzo, nie wiem, surowa taka, ale starsze francuskie samochody to ja muszę przyznać lubię, tak jak Lagunka, jedynka, Megane Coupé kiedyś było. O nie, ciężko będzie wjechać na autostradę? Nie będzie dramatu, ale trzeba było pociągnąć troszeczkę. No, tak jak wspomniałem, ta Lagunka 1.6, Meganka Coupé z 2.0, 16 zaworów, tutaj przecież do końca skrzyni biegów poleciałem, aż się jąkać zaczynam, to znaczy, że mi się ta próba naprawdę podobała. Takie kurcze przejęcie i emocje. Mam nadzieję, że Wam się też ten cały pakiet petrolheadowy w postaci prezentacji próby autostradowej Raceboxa i tego samochodu niesamowicie podobał. Pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajta się.